Cześć. Kronikarz Jan Długosz powiedział, że Niepołomice to druga po Krakowie stolica Polski. A czy wiecie, że gdyby nie żubry, to tego miejsca by nie było? Kto wybudował tutejszy zamek i jaką zamek pełni dziś funkcję? Co jeszcze warto zobaczyć w podkrakowskich Niepołomicach? Gotowi? No to ruszamy. Tym razem nasza opowieść powinna się zacząć od olbrzymiej puszczy, niemożliwej do pokonania, zniszczenia, wytrzebienia, czyli niepołomnej. Taka była w XIV wieku licząca sobie obecnie 110 km² Puszcza Niepołomicka. Rozciągała się ona od Kotliny Sandomierskiej i rzeki San na wschodzie po Kraków na zachodzie. Była własnością królewską i stanowiła olbrzymie źródło drewna. 130-letnie dęby z puszczy posłużyły m.in. do budowy szafy ołtarzowej słynnego dzieła Wita Stwosza z krakowskiej Bazyliki Mariackiej. Ale równie ważna była zwierzyna łowna, zwłaszcza żubry, tury i niedźwiedzie, ulubiony cel polowań polskich królów i królowych. Jedne z najgłośniejszych łowów w Puszczy Niepołomickiej zorganizowano na polecenie Augusta II Mocnego. W czasie polowania w ciągu 3 dni król upolował 3 łosie, 17 jeleni, 33 dziki, 85 saren, 13 wilków oraz mnóstwo lisów i zająców. Władcą, który szczególnie sobie upodobał Puszczę Niepołomicką jako miejsce łowów, był Kazimierz Wielki. Ufundował on początkowo drewniany dwór, przekształcony w murowany zamek, który miał 3 wieże oraz 2 budynki mieszkalne zgrupowane wokół prostokątnego dziedzińca. W narożu północno-wschodnim stała wieża ostatniej obrony ze studnią i kaplicą pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. O ile w czasach króla Kazimierza zamek w Niepołomicach miał bronić Kraków od wschodu i służył królewskim wypadom na łowy, to w czasach Władysława Jagieły i kolejnych Jagiellonów stał się drugą stolicą królestwa po Krakowie. Na tutejszym zamku podejmowano ważnych gości, a król Władysław często organizował posiedzenia Rady Królewskiej. Wielkie polowania, oprócz rozrywki, były też okazją do rozmów dyplomatycznych z zapraszanymi zagranicznymi dostojnikami. Na początku XVI wieku na planie dotychczasowego zamku król Zygmunt Stary wzniósł nową rezydencję, zbliżoną do znanego nam dziś kształtu czteroskrzydłowego, ale prawdopodobnie jeszcze z drewnianymi krużgankami, które zastąpiono murowanymi w następnym stuleciu. Nowy zamek króla Zygmunta miał też 1 piętro więcej niż obecnie. Niepołomice były ulubionym miejscem żony króla Zygmunta, królowej Bony. Tuż obok zamku, od strony południowo-wschodniej, założyła ona włoski ogród, na którym, zgodnie z zasadami epoki, nasadzono kwiaty, zioła i warzywa. Ogród miał nie tylko zdobić, ale i przynosić korzyści. Niestety nie zachował się on do naszych czasów. Podczas prac renowacyjnych zamku na przełomie XX i XXI wieku ogród został odtworzony według koncepcji profesora Janusza Bogdanowskiego. Ze złotymi dla zamku czasami Jagiellonów związane są też smutne wydarzenia. To właśnie podczas pobytu w Niepołomicach królowa Bona, będąc w ciąży, spadła z konia podczas polowania. Na skutek wypadku poroniła jednego ze swoich 2 synów, Olbrachta. Drugi syn, ostatni z Jagiellonów, Zygmunt August, nadał zamkowi ostateczny kształt. Ostatnim królem traktującym zamek jako drugi Wawel był Stefan Batory. Przeniesienie stolicy do odległej Warszawy oraz dewastacja w czasie potopu szwedzkiego doprowadziły do upadku królewskiej rezydencji. Po bogatych dekoracjach i meblach nic nie pozostało. Gdy zamek podczas zaborów w XVIII wieku przejęli Austriacy, by wykorzystać go jako koszary, musieli rozebrać ostatnią kondygnację i wzmocnić pozostałe mury przyporami.
Zamek wojsku austriackiemu służył krótko. W XIX wieku był wykorzystywany jako budynek administracyjny, szpital i budynek gospodarczy. Dopiero ostatnia renowacja na przełomie wieków przywróciła świetność zamkowi. Administrowany przez powołaną przez miasto spółkę, Zamek Królewski w Niepołomicach mieści w swoich murach muzeum z wystawami poświęconymi historii miasta. Zbiorami polskiej sztuki z Muzeum Narodowego, z dziełami Artura Grottgera, Piotra Michałowskiego, Jacka Malczewskiego, Stanisława Witkiewicza oraz sztuki europejskiej z dziełami Petera Bruegla młodszego i Lukasa Cranacha. Ponadto w zamku znajduje się restauracja, jedyny w Polsce hotel w królewskiej rezydencji, a także sala, w której można wziąć ślub cywilny, biorąc sobie na świadka wszystkich polskich władców. Niemal równocześnie obok zamku zaczęły powstawać Niepołomice. Wykarczowano część lasu pod budowę kościoła farnego oraz niewielkiej osady służebnej, w której mogły także nocować osoby towarzyszące gościom podejmowanym przez króla. W nowej osadzie powstała druga najważniejsza budowla ufundowana przez Kazimierza Wielkiego. To kościół farny pod wezwaniem 10 000 męczenników. Gotycka dwunawowa świątynia uległa w kolejnych stuleciach przekształceniom, między innymi za sprawą budowy manierystycznej kaplicy rodziny Branickich w XVI wieku i barokowej rodziny Lubomirskich w XVII wieku. Przy budowie pierwszej z nich pracował warsztat Santigucciego, który w tym samym czasie osobiście pracował przy przebudowie zamku. Pochodzącemu z Toskanii artyście przypisuje się bogato dekorowaną bramę w ogrodzeniu kościelnym. Jednym z najcenniejszych skarbów kościoła, niedostępnych na co dzień, są XIV-wieczne polichromie w północnej zakrystii ufundowane przez siostrę króla Kazimierza, Elżbietę Łokietkówną. Kościół farny przylega do Pierzei Rynku, który zapewne wytyczono jako Majdan, czyli wiejski plac targowy. Majdan stał się rynkiem miejskim dopiero w czasach austriackich, gdy w 1766 roku cesarzowa Maria Teresa nadała Niepołomicom prawa miejskie. Wtedy też zaczęły powstawać wokół niego murowane budynki, na ogół parterowe, jednopiętrowe, rzadziej dwupiętrowe. Czasy austriackie to również początki przemysłu. Najsłynniejszą firmą tamtych czasów była cegielnia i wytwórnia dachówek Wimmerów. Dachówki z tej fabryki cieszyły się tak dobrą opinią, że były stosowane nie tylko na terenie Galicji, ale także eksportowane do Niemiec i Palestyny. Cegielni już dziś nie ma, ale produkty z Niepołomic docierają na cały świat. Na terenie Niepołomic znajduje się jedna z 3 położonych na terenie gminy stref inwestycyjnych, na której obszarze działają zakłady samochodów ciężarowych MAN Trucks i Coca-Coli. Pochodząca z Wiednia rodzina właścicieli cegielni Wimmerów położyła ogromne zasługi dla Niepołomic. 2 przedstawicieli rodziny było burmistrzami. Starszy z nich, Władysław, zaprowadził do miasta wodociągi. Z jego inicjatywy powstał na początku XX wieku neogotycki ratusz według planu znanego architekta Jana Sasa-Zobrzeckiego. Urząd Miasta i Gminy ma w nim swoją siedzibę po dziś dzień. Jego syn Andrzej doprowadził do powstania na początku lat 20. Niepołomki, czyli połączenia kolejowego z Krakowem. Dzięki tej linii kolejowej Niepołomice stały się bazą jednej z ważniejszych broni XX wieku w tej części Europy dla pociągów pancernych. Wiosną 1928 roku, podczas reorganizacji jednostek pociągów pancernych, utworzono drugi dywizjon pociągów pancernych z miejscem stacjonowania w Niepołomicach. Miasto nie miało jednak odpowiednio dużej bocznicy kolejowej, by pomieścić wszystkie pociągi. Stacjonował tu jedynie pociąg szkolny Piłsudczyk. Pomimo późniejszej rozbudowy bocznicy, warsztatów naprawczych oraz koszar, pozostałe pociągi bazowały na bocznicy krakowskiej stacji Kraków-Bonarka. To właśnie Piłsudczyk oraz pozostający w czynnej służbie marszałek przeprowadzały regularne ćwiczenia w Małopolsce, na Mazowszu i Polesiu.
Pociągi wchodzące w skład Niepołomickiego dywizjonu wzięły udział w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku. Świat poprzedzający wybuch wojny, w której przepadły wszystkie niepołomickie pociągi pancerne, został uwieczniony na niezwykłym dokumencie, jakim jest plan Niepołomic wykonany przez Stanisława Kasinę w dniu 31 sierpnia 1939 roku. Na tym planie został uwieczniony świat, który chwilę później przestał istnieć. Domy, firmy, warsztaty. Dzięki tej mapie wiemy, że na rogu ulic Kościuszki i Jagiellońskiej działał Zakład Nowoczesnej Fotografii i Powiększeń Józefa Karasia. To z tego miejsca zapraszamy na kolejne spotkanie ze zdjęciami dawnych mieszkańców i widokami miasta, które charakteryzują nasze filmy. Na dawnych zdjęciach uwiecznieni są nie tylko ludzie i budynki, ale i uroczystości. Jedna z nich miała miejsce na najwyższym wzniesieniu Niepołomic, na Wężowej Górze. To stąd, według tradycji, 25 listopada 1411 roku król Jagiełło wyruszył po zwycięskiej wojnie z zakonem krzyżackim w triumfalnym pochodzie do Krakowa. Na początku XX wieku usypano tu skromny 2-metrowej wysokości kopczyk na pamiątkę polskich dzieci z wrześni prześladowanych przez władze pruskie. Dopiero w 500-lecie bitwy pod Grunwaldem w 1910 roku rozpoczęto sypanie obecnego 14-metrowej wysokości kopca. Datki na budowę kopca płynęły od Polaków ze Śląska, Warszawy, Lwowa, Wilna, Poznania i Petersburga. Oprócz ziemi przywiezionej z pola bitwy pod Grunwaldem, przywieziono m.in. ziemię z mogił zmarłych w Ameryce polskich emigrantów. Sypanie kopca zakończono 5 lat później. Nieopodal kopca znajduje się niewielki pomnik króla Władysława Jagieły. Został on odlany w 600-lecie zwycięstwa pod Grunwaldem. Jest nieduży, ponieważ stał on pierwotnie przed budynkiem lokalnego gimnazjum i dopiero po jego likwidacji znalazł swoje miejsce obok kopca. O wiele trudniej jest znaleźć widoki niepołomickiego Kazimierza. Tak wzorem Krakowa nazywana była położona obok zamku dzielnica żydowska. Początek osadnictwa Żydów w Niepołomicach przypada na połowę XVIII wieku. Była to nieliczna wspólnota, której liczba nigdy nie przekroczyła 12% wszystkich mieszkańców. Żydzi trudnili się tu głównie handlem. Istniało wiele sklepów różnych branż, które w większości należały do Żydów. Działały też hurtownie, piekarnie, restauracje oraz 16 karczm. Stosunki z ludnością chrześcijańską układały się poprawnie. Oprócz własnego cheder-u, dzieci żydowskie uczęszczały też do polskich szkół podstawowych i szkoły handlowej. 8 września 1939 roku Niepołomice zajęli Niemcy. W utworzonym tu getcie zamieszkali miejscowi Żydzi, a także przesiedleńcy z Krakowa, łącznie 2000 osób. Niemal wszyscy niepołomiccy Żydzi zostali zamordowani pod koniec sierpnia 1942 roku, część w Puszczy Niepołomickiej, reszta w Bełżcu. Wiadomo tylko o zaledwie 2 ocalałych. Po żydowskich mieszkańcach Niepołomic pozostał jedynie częściowo zachowany cmentarz. Po zakończeniu II wojny Niepołomice pozostały cichym i spokojnym miasteczkiem. W
połowie lat 80. na wówczas szary, pokryty zimowym błotem rynek wjechał stary autobus marki Autosan, z którego wysiadł niewysoki mężczyzna z wąsem, ubrany w jasny kożuszek. Jego przyjazdowi towarzyszyła ekipa filmowa, która miała nakręcić teledysk. Mężczyzną tym był Andrzej Zaucha, a Niepołomice i jego mieszkańcy mieli być tłem opowieści o prowincjonalnym miasteczku z jego piosenki C'est la vie. Dzisiejszy rynek i miasto wyglądają o wiele barwniej, a sam teledysk stał się niezwykłym dokumentem, na którym zostali uwiecznieni ludzie i domy sprzed blisko 40 lat. Tysiące mieszkańców pełnej zgiełku i ruchliwej Warszawy oraz setki tysięcy polskich kibiców piłki nożnej nie zdaje sobie sprawy, że właśnie z tego spokojnego małopolskiego miasteczka pochodził projektant Torwaru i Stadionu Śląskiego w Chorzowie Julian Brzuchowski. Dla tych, którzy wolą ciszę i spokój od wielkomiejskiej gwary i ruchu, Niepołomice są dobrym wyborem. Z centrum można udać się do puszczy, ale można też wybrać się nad Wisłę. Kiedyś rzeka przepływała bliżej miasta, a ulica Portowa przypomina, że był tu kiedyś port rzeczny na trasie z Krakowa do Nowego Korczyna. Tu kiedyś była ładowana na galary sól wielicka, tu przybywały statki wycieczkowe z chętnymi do zwiedzania Niepołomic i puszczy. Nasza wizyta w Niepołomicach kończy się nad Wisłą, nad którą położone są kolejne miasta, o których w najbliższym czasie będziemy chcieli Wam opowiedzieć. Jeśli interesują Was podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, czyli podróże w czasie i przestrzeni, to zasubskrybujcie nasz kanał.